TikTok nie przestaje nas zaskakiwać, jeżeli chodzi o tempo pojawiania się co rusz nowych trendów. Wiele z nich dotyczy również strefy urody i makijażu. Oczywiście większość z nich ma na celu wygenerowanie jak największej ilości wyświetleń, ale może faktycznie niektóre z nich mają sens? Sprawdzimy to dzisiaj. Pierwszym z nich jest Slavic Girl Makeup, albo Slavic Doll Makeup, albo Slavic Doll. Już nie wiem, pod jakim hashtagiem powinnam to umieścić. Natomiast dotyczy on po prostu makijażu Słowianek, czyli nas, Polek również. I wydaje mi się, że ten temat został całkiem jakby fajnie podchwycony. Natomiast próbowałam właśnie sobie przeanalizować, czym konkretnie charakteryzuje się ten Slavic Makeup. Oczywiście wedle twórców TikTokowych. Przyznam szczerze, że ciężko mi było w ogóle znaleźć jakiś taki wspólny czynnik, bo w zasadzie każdy makijaż Slavic Dolls był inny i czasami był to full glam ze sztucznymi rzęsami, a czasami był to taki make-up, no make-up, delikatne rzęsy i błyszczyk, więc no przeanalizowałam kilka tych filmów i oto na co wpadłam. Skóra Slavic Girls powinna być bardzo juicy, więc zaczynam od nawilżającej bazy. Widziałam, że podkład był często pomijanym elementem, bo Slavic Girls mają idealne cery, ale że ja mam mongolskie korzenie, to użyję sobie trochę. I zakryję to, co trzeba. Za to korektor nakładamy sobie tylko delikatnie, punktowo i również rozcieramy. Bronzer, ale konturujemy nasze delikatne słowiańskie urody. Delikatnie wykonturowany policzek musi tutaj się znaleźć. I koniecznie róż, ale nie różowy, tylko bordowy, który ma imitować takie zmrożone policzki. Troszkę tu, na nos i z drugiej strony. Dzisiaj miałam taki rumieniec po spacerze z psem, więc wszystko się zgadza. Wezmę też trochę rozświetlacza, ale kremowego, żeby ta buzia wyglądała na taką naprawdę zdrową, jakbyśmy całymi dniami ubijały masło na świeżym powietrzu. Jeśli chodzi o brwi, to tylko i wyłącznie żel do brwi, żadnego wyrazistego podkreślania, bo jesteśmy naturalnie piękne. Ja używam sobie tej kredki Belle i Red Lipstick Monster wewnętrzny kącik, żeby mieć taki właśnie błyszczący kącik, masło maślane. I myślę, że możemy dołożyć sobie jeszcze troszeczkę błysku i wezmę sobie ten cień w kremie. Ale dosłownie tylko paluszkiem doklepię tutaj w wewnętrznej części powieki. Świecenie is going crazy, więc może jednak leciutko się tutaj dopudruję. I tuszujemy rzęsy, żadnych falsisów, absolutnie. A wróćcie, jeszcze miałam zrobić delikatną kreskę. Użyję sobie tego bakłażanowego eyelinera z Mio. No i teraz tuszujemy rzęsy. Dolne też, bo musimy podkreślić nasze duże słowiańskie oczy, laleczki. I wiecie co, ten wypada dla mnie jednak tak tutaj trochę za ciepło, że to powinien być troszkę chłodniejszy vibe, więc dołożę jeszcze tego odcienia Polar. Tutaj, żeby się zrobiło trochę chłodniej jednak. So much more Slavic. A na usta żadnej szminki, tylko błyszczyk i też najlepiej w takim malinowym albo jagodowym odcieniu. Gotowe! Makijaż Slavic Dolls ma nawiązywać do dosyć mroźnego klimatu, aczkolwiek wiecie, no Chorwacja też jest krajem słowiańskim i wcale nie jest tam zbyt zimno, ale kojarzy nam się tak Slavic Girls, to jest Rosja, zimna Rasza i tutaj mamy, wiecie, takie ciepłe, puchowe, czy tam futrzane czapki, płaszcze właśnie futerkowe i takie, wiecie, zmrożony policzek, lśniące takie juicy usta, młodzieńcza uroda, więc oczywiście tylko młode dziewczyny się tutaj zaliczają do tego trendu, młode i ładne. I makijaż oka, który ma się delikatnie mienić, jak wiecie, śnieg w słońcu. I niespecjalnie widzę różnicę w tym makijażu typu Slavic Dolls i makijażu I'm Cold Makeup, który też był jakiś czas temu trendem, no bo oba bazują na po prostu takim przyrumienionym, bardziej bordowym, żurawinowym, jagodowym policzku, takim, wiecie, zmrożonym, błyszczących ustach i mieniącym się bardzo delikatnym oku. No więc generalnie ja różnicy specjalnie nie widzę, ale to, co na pewno łączyło te wszystkie makijaże, które obejrzałam, no to tak naprawdę stylizacja, bo to wygląda jak mój najzwyczajniejszy, codzienny makijaż, ale to już jest Slavic Girl Makeup. My Słowianie wiemy, jak ubija się masło. I makijaż jak najbardziej uważam za ładny i komplementujący urodę, ale nie różni się on niczym od innych wcześniejszych trendów, z różem wyrazistym, ale też nie różni się specjalnie od naszego najzwyklejszego dziennego makijażu, bo takie makijaże oka, czy takie makijaże twarzy, czy takie makijaże ust ja widuję dosłownie na ulicy na co dzień, więc czy ten trend ma sens?
I don't know, ale ta stylizacja moim zdaniem jest kozacka. Generalnie jestem pewna, że nasze babki właśnie tak wyglądały i takie makijaże nosiły na wsi, dojąc krowy, prawda? Kolejny trend, który zapoczątkowała francuska makijażystka, która, jak twierdzi, specjalizuje się w dobieraniu makijażu do poziomu kontrastu naszej twarzy. Stworzyła ona taki filtr, który ma nam pomóc zdefiniować, czy jesteśmy low contrast, medium contrast, czy high contrast, czyli czy mamy wysoki kontrast w naszej twarzy, średni czy niski. Co zabawne i trochę absurdalne jest to, że ten filtr jest biało-czarny, więc nasza twarz zmienia się na biało-czarną, aby lepiej było widać faktyczny kontrast, czy mamy ciemne włosy, czy mamy jasne włosy. Nie wiem, po co komu taki filtr, żeby zdefiniować, czy mamy jasne włosy, czy ciemne, bo ogólnie myślę, że podstawą tej zasady, tej metody jest to, jaka różnica jest w odcieniach między naszą skórą, a włosami, brwiami, rzęsami i tęczówką. Czyli jeżeli jest mała różnica między kolorem naszej skóry, a na przykład kolorem naszych włosów, no to jesteśmy low contrast, a jeżeli jest duża różnica, no to jesteśmy high contrast. Nie wiem, czy potrzebujemy do tego filtrów, no ale widziałam wiele osób, które nie potrafiły jakby zdefiniować, w jakim poziomie kontrastu są. Najśmieszniejsze, że trafiłam na ten filtr i trafiłam na tą wizerzystkę i obejrzałam też jakieś jej inne inne TikToki. Wyszedł ze mnie po prostu millennials. Ona uważa siebie jako osobę, która jest na poziomie średniego kontrastu, ale przez to, że ma ciemniejsze brwi, to albo musi wypośrodkować sobie ten makijaż oka między high contrast a medium contrast, no bo jak będzie za delikatny, to będzie za mało wyraziście i te brwi wyjdą na pierwszy plan, albo po prostu zakrywa je grzywką, dlatego ma też grzywkę, żeby ta grzywka zakrywała jej takie ciemniejsze od włosów brwi i w ten sposób sobie pomaga, żeby być faktycznie taka medium contrast. I przytaczała również przykład Carpenter, jak ona się... Sabrina Carpenter, która też jest taką właśnie delikatną blondynką, która raczej jest low contrast, ale ma wyraziste brwi i sobie zakrywa to grzywką. I teraz sobie myślę, okej, czyli teraz wszystkie osoby, które mają jakiś tam ten poziom kontrastu, ale mają ciemniejsze i mocniejsze brwi niż włosy, muszą teraz zapuszczać sobie grzywki. Taki filtr jest tylko i wyłącznie po to, żeby komplikować nam życie i utrudniać nam nasz makijaż, bo znowu dodajemy sobie jakiś element, który jest nam kompletnie niepotrzebny do naszego makijażu. Nie dość, że bardzo mocno, szczególnie tutaj w Polsce, tak się skupiamy na analizie kolorystycznej, która też w dużym stopniu nas ogranicza, to jeszcze dokładamy sobie kolejne elementy, które tylko nam ten makijaż komplikują i utrudniają. Oglądałam też TikToka takiej jednej dziewczyny, która wiem, że na Instagramie nazywa się Not Another Henna. Ktoś jej zapytał, jak to jest możliwe, że ty jesteś tam chyba medium contrast, a nosisz takie bardzo bold makijaże, takie bardzo wyraziste, bo ona robi takie mocne oko, często jakiś bleach brows, albo właśnie mega ciemne usta. I ona mówi wyraźnie, słuchajcie, bo to jest wszystko bullshit, że tak użyję takiego brzydkiego słowa. To jest po prostu wszystko ściema, żeby tylko komplikować nasze życie. Bo my nie jesteśmy plikiem w PDF-ie, naszej twarzy nie czyta, wiecie, jakiś program graficzny, program do obróbki zdjęć, tylko oko innego człowieka albo nasze własne oczy, więc nie czyta się nas na poziomie jakichś kontrastów, tak jak czyta się kolory, wiecie, no w komputerze, no nie? No bardzo mi się to porównanie spodobało. Zobaczcie, że w zasadzie już w analizie kolorystycznej nam się te kontrasty tutaj powinny zawierać, bo załóżmy ciemna zima zrobi sobie taki, nie wiem, pastelowy makijaż oka, no to będzie często czuła się wręcz taka wypłowiała i wyblakła z życia, że tak powiem. Albo jak zrobi sobie takie mega jasne, nudziakowe usta. Z drugiej strony, przykładowo jasne lato, jak zrobi sobie mega ciemne usta bordowe, albo fioletowe, albo takie super mega ciemne, mocne smoky eyes, to też może się czuć po prostu staro i ciężko. I to nie jest tak, że nie możesz takich makijaży nosić, bo wszystko zależy od tego po prostu, w czym się dobrze czujesz. Ale no już w tej analizie kolorystycznej mamy w zasadzie takie sugestie, że nie wiem, że ten typ będzie raczej używał jaśniejszych kolorów, delikatniejszych, a ten typ potrzebuje ciemniejszych. Gdyby ten filtr miał sens, to tak naprawdę
mało której z nas pasowałby taki dzienny, zwykły makijaż, jaki zwykle nosimy, bo myślę i przypuszczam, jakby pomijając moich widzów, którzy wiem, że są make-up freakami i często noszą naprawdę odjechane makijaże i bardzo kolorowe, i mocne, i delikatne, przeróżne, ale jak się tak spojrzy na ulicę, wychodzicie na ulicę i widzicie makijaże, no nie wiem, takiej przeciętnej Grażyny czy przeciętnej Moniki, no to zwykle jest trochę podkładu, może troszkę bronzera, różu, wytuszowane rzęsy, jakiś błyszczyk na ustach, no nie? Więc teraz komu by pasował ten makijaż? Tylko dziewczynom z low kontrastem, z tym niskim kontrastem. A dziewczyny z wysokim kontrastem, no to kompletnie byłyby wypłowiałe. A wcale tak nie jest, no bo każdemu taki delikatny, dzienny makijaż pasuje, bo on komplementuje każdą urodę, bo on ma tylko troszeczkę mocniej wydobywać to, co jest piękne i w naszej urodzie fajne i tylko delikatnie maskować to, co byśmy chcieli zamaskować. Ja bardzo często dostaję komentarze od Was, jak to jest możliwe, że Tobie wszystko pasuje. Przecież nie ma takiego typu kolorystycznego, któremu jest dobrze we wszystkich kolorach. I nie ma też poziomu kontrastu, któremu dobrze jest w każdym makijażu. Więc wydaje mi się, że ja jestem bardzo dobrym przykładem na to, że można nosić i delikatne makijaże, i mocne, i artystyczne, i kolorowe, i zgaszone, i brązowe, i neutralne. I czuć i wyglądać dobrze, bo to po prostu zależy wszystko od tego, jak ten makijaż zrobimy. Czy on będzie ładny, estetyczny, czy będzie precyzyjny, czy fajnie go zbalansujemy, czyli na przykład zrobimy messy oko, takie trochę, wiecie, grunge'owe, ale ja jak już widzę, że jest tutaj dużo grunge'u i jest tak brudno na przykład na oku, albo coś mi się już zbiera w załamaniu, tak jakby celowo, no to już sobie bardziej na przykład przypudruję skórę, żeby ona była bardziej flawless, żeby to nie wyglądało jak taka spocona po imprezie morda, tylko żeby wyglądała właśnie jak takie, wiecie, celowe grunge'owe oko. Więc wszystko jest kwestią takiej kompozycji, dopasowania sobie tego wszystkiego, no i też stylizacji fryzury, bo właśnie jak mam za dużo się dzieje na oku i czuję się po prostu jak landryna, no to jak zrobię sobie gładkie włosy, to jest dużo lepiej, no nie? Więc czy ten trend ma sens? No jakby trochę tak, a trochę wcale. Raczej jestem po tej drugiej stronie. Dla mnie nie ma sensu i mi by było szkoda czasu, żeby w to się mocniej zagłębiać i opierać swój cały makijaż i swoją przyjemność do malowania i jakąś taką pasję do malowania na takim elemencie. Ale piszcie mi, co wy myślicie, bo może komuś z Was na przykład ten trend pomógł jakoś tam zdefiniować swoją urodę i kolory i intensywność makijażu, więc wiecie, ja nie jestem wyrocznią, jeżeli komuś to pomaga, to generalnie super, ale nie musimy tego traktować jak wyrocznie. Animal Face Types. Słuchajcie, generalnie jak widzę w internecie quiz na zasadzie jakim Pokemonem jesteś, albo jaką księżniczką Disneya jesteś, to ja oczywiście i kliknę i zrobię sobie ten quiz, bo ja muszę wiedzieć, jakim Pokemonem jestem, tak? Więc jak zobaczyłam taki test, jakim typem zwierzęcia jest Twoja twarz, to rzeczywiście musiałam wiedzieć, czy wyglądam bardziej jak lis, czy bardziej jak łoś. Chociaż mi się wydaje, że wyglądam najbardziej jak pirania. Więc zrobimy sobie ten test. Powiem Wam, możecie sobie też wziąć kredkę, ołówek albo telefon i sobie notować odpowiedzi i potem sobie sprawdzicie po prostu jakim zwierzęciem, jakim typem zwierzęcia jest Wasza twarz. Animal Face Type. Oczywiście ten trend również ma na celu dopasowanie naszego makijażu tak, żebyśmy idealnie podkreślali nasze rysy twarzy. Jest 10 typów. Jest piesek, kotek, lisek, jelonek, jest króliczek, jest chomiczek, jest ptaszek, jest wąż, jest żółw, ale ten żółw to jest taki jak ten z Pokemonów Squirrel i jest rybka. Także zaczynamy test. Bierzecie sobie lusterko, patrzycie się w lusterko albo robicie sobie fotkę i sprawdzacie po prostu na podstawie zdjęcia. Pierwsze pytanie, czy Wasze oczy są bardziej okrągłe, czy bardziej wąskie? Więc ja tutaj zapisuję sobie A jako posiadaczka całkiem sporego oka i właśnie takiego zaokrąglonego. Drugie pytanie dotyczy mostka nosa. Tutaj bazując na zdjęciach, no to ja bym obstawiła, że jestem bardziej B, bo ja mam tutaj taki delikatny garbek i też ten nosek jest raczej taki do dołu niż do góry, taki wiecie, podciągnięty. W ogóle nie wiem, po co ludzie sobie jakby piłują te garbki, one wyglądają moim zdaniem tak ślicznie. Nie piłujcie sobie garbków, one są śliczne. Więc ja tutaj zaznaczam sobie B. Następnie pytanie o usta, czy są one węższe, czy
pełniejsze. No i ja tutaj zaznaczam sobie B. I czwarte pytanie dotyczy waszej brody. Czy jest ona taka bardziej jakby zaokrąglona i miękka w swoich rysach, czy jest bardziej taka zaznaczona, ostrzejsza? Więc ja bym obstawiała, że raczej jestem A. No i tutaj macie wyniki. Koniecznie napiszcie mi, co wam wyszło w tym teście. Ja już szukam swojego typu. Ja jestem Abba, więc ja jestem rybką, słuchajcie. No mówiłam, że pirania. Mówiłam, że jestem piranią. Wszystko się zgadza. Ale wiecie co? To jest w ogóle śmieszne, bo ja czasami jak robię jakieś artystyczne makijaże i mniej artystyczne i bardziej artystyczne, w każdym razie robię sobie zdjęcia i później te zdjęcia na komputerze sobie przeglądam, wybieram najlepsze, obrabiam i tak dalej, to czasami mam takie uczucie, tak patrzę, o, na tym zdjęciu w ogóle wyszłam jak jakaś rybka. Ile razy w swoim życiu, w swojej karierze influencerki i jakby jak robiłam makijaże, ile razy pomyślałam sobie, że wyszłam na tym zdjęciu jak rybka. Normalnie chyba się to po prostu wszystko zgadza, słuchajcie. Jestem rybką. No dobra, ale co teraz? No jestem rybką, okej, śmiesznie, mogę być, ale teraz jaki tutaj makijaż do takiej rybki? Znalazłam rolkę, która mówi, że charakteryzuje się high fashion seductive look. Hej, wszystko się zgadza. Moje rysy twarzy są dobrze zdefiniowane i silne. Ja bym tak nie powiedziała, ja mam raczej właśnie taką no delikatną urodę, w sensie takie miękkie rysy twarzy, o może tak. Tu dziewczyna mówi, że jakby poniosę każdy bold make-up, czyli taki mocny i wyrazisty. Red lips is gonna be a signature make-up look. Może to ma więcej sensu niż bym pomyślała, słuchajcie. No ja uwielbiam czerwone usta. Lubię mocne makijaże oka, ale bardziej na jakieś takie naprawdę specjalne okazje. Jakbym miała na co dzień wyjść w jakimś takim super mocnym, w sensie ciemnym makijażu oka, ja się nie czuję aż tak dobrze, wiecie, idąc do Biedronki, czy tam po prostu na jakieś zakupy. To już wolę postawić na mocne usta. Lubię wyraziste makijaże oka, ale kiedy one są takie charakterystyczne, kiedy to jest jakaś wiecie, plama koloru, niebieskie rzęsy, coś tam, ale nie lubię takiego, wiecie, mega ciężkiego, grunge'owego oka, tak na co dzień, nie? Więc tutaj nie wiem. Tu po prostu musicie poszukać sobie, jaki makijaż pasuje wam, bo tutaj jakbym miała przedstawić każdy, to po prostu za długo by to trwało, bez sensu. Możecie sobie po prostu wpisać Animal Type Makeup na przykład na YouTubie i wtedy powinny powychodzić różne jakieś propozycje. Ogólnie bardzo dużo makijaży dotyczy właśnie kotków, jelonków, zajączków, lisków. Tych rybek to w zasadzie tutaj nie ma za dużo. Znalazłam jeszcze inną rolkę, która opisuje ten typ rybki i tutaj też mówi o tym, że to jest taka uroda high fashion i że często modelki ją mają i w ogóle jest to dosyć rzadki typ, może dlatego też jest tak mało jakby filmików o tym konkretnym makijażu, ale tutaj dziewczyna mówi, czym się charakteryzuje ta uroda, więc zobaczymy, czy się to faktycznie zgadza. Pierwsza cecha charakterystyczna to to, że oczy są często szeroko rozstawione. Tutaj się u mnie nie zgadza, bo ja mam normalnie, a nawet wręcz bardziej blisko osadzone niż szeroko, więc tutaj mi się troszkę nie zgadza. Rybie brwi są płaskie i tutaj się to zgadza, bo moje też nie mają takiego wyrazistego łuku. Mówi też o tym, że szczęka ryby jest taka bardziej zaznaczona, prędzej kwadratowa niż owalna czy taka pociągła. I tutaj trochę nie wiem, bo w sumie nie mam kwadratowej szczęki, w sensie nie mam kwadratowego kształtu twarzy, a raczej taki owalno-trójkątny, więc nie wiem, ale przez to, że ja mam tutaj takie w policzkach, widzicie, takie jakby zapadnięcia, to tutaj mi się wydaje, że to jest takie bardziej wtedy wyraźne, więc może jednak się trochę wpisuje. Anyway, jesteśmy tak różni, że nie da nas się idealnie wpasować w jakieś ramy, w jakieś kontrasty, w jakieś analizy kolorystyczne, czy w jakieś animalne typy. Zawsze będzie coś, co się nam będzie nie zgadzało, coś, co będzie odstawać troszeczkę od tego typu, więc no myślę, że do mojego typu brakuje mi tylko wyrazistych ust. I ja się czuję absolutnie 10 na 10. Dajcie mi znać, co myślicie o tych trendach w makijażu, jakim typem kontrastu jesteście i jakim typem animalnym jesteście i jak pogrzebiecie sobie tam w tych cechach charakterystycznych poszczególnych typów, to dajcie mi znać, czy się to u was sklejało jakoś sensownie, czy nie, bo u mnie no tak faktycznie
jakby miało to sens. Może nie jest to jakby najgłupszy i najgorszy pomysł, jeżeli chodzi o te typy. Ktoś jednak nad tym siedział i grzebał i szukał i wymyślał, więc to może ma to sens. Napiszcie mi, jak było u Was i jeżeli lubicie takie ciekawostki ze świata internetu, to zostawcie mi kciuka do góry i widzimy się w następnym odcinku. Dzięki za oglądanie, trzymajcie się, hej! Nie mam czarnych zębów? Nie. Bye bye!